King, Bruce, Lee, karate, pło, mistrz. Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy znacie to uczucie, że nie zawsze jest tak w życiu, że wszystko pójdzie tak, jak to sobie zaplanowaliśmy. I ja też tak miałem, nie raz, nie dwa, wiele razy w życiu. Na przykład, jak byłem nastolatkiem, to chciałem zostać raperem. J'ai les papins en face à moi quand on aime à se lever. Nie wyszło mi to. Podobnie jak nie wyszedł mi eksperyment z tym oto sympatycznym akwarium, w którym pływa równie sympatyczna grupka gupików. Ten eksperyment rozpocząłem już długie miesiące temu. Część z Was, założę się, widziało już ten film. To był bodajże mój drugi film na kanale, zaraz po tym jak wystartowałem moją przygodę z YouTube. I od razu zanim wejdziemy w szczegóły, to chcę powiedzieć, że mój film, w którym aranżuję ten zbiornik, a był to bodajże chyba drugi film na moim kanale, gdzie nie miałem praktycznie w ogóle żadnych subskrybentów. Teraz obecnie skala subskrypcji też nie jest jakoś ogromna, ale ten film w momencie, gdy ja mówię te słowa i nagrywam dzisiejsze wideo, dobija powoli do 25 000 wyświetleń. I wiem, że powtarzam to często prawie w każdym filmie, ale uważam, że zawsze jest dobra okazja, żeby podziękować Wam za to, że pomagacie mi kiwać YouTube'owe algorytmy jakąkolwiek, jakby każdą aktywnością, czy to komentarzami, lajkami, subskrypcjami, podbijaniem moich filmów na kanale, ponieważ jest to dla mnie niezwykle nobilitujące po to, żebym nagrywał i tworzył, nagrywał i tworzył i publikował i żebyśmy wspólnie, skoro już wsiedliśmy w ten wózek, w ten pociąg zwany przygodą z akwarystycznym YouTube, po prostu jechał dalej. Także raz jeszcze gorące dzięki za każdą aktywność, za wspieranie tej mojej skromnej, YouTube'owej, akwarystycznej działalności. Nie potrafię Wam jakoś teraz fizycznie przekazać szacunku, także taki wirtualny żółwik. Żółw! Bang! Jak spojrzymy na ten zbiornik z daleka, a nie wygląda najgorzej. W sensie, wiecie, też ciężko powiedzieć, czy coś wygląda źle, czy dobrze, bo tak jak często powtarzam, dużo zależy od naszych preferencji, od naszego stylu prowadzenia akwarium i od naszego gustu, jeżeli mogę tak powiedzieć. Natomiast spójrzmy, jak to wygląda teraz, ponieważ jeżeli się przyjrzycie z bliska, spróbuję to jakoś pokazać, to zobaczycie, zwłaszcza tutaj w dolnych partiach akwarium, że na szybach, o tutaj to dobrze widać od wewnętrznej strony tamtej bocznej szyby, okrzemki. To jest coś, z czym próbuję sobie poradzić od długich, naprawdę długich miesięcy. Oczywiście okrzemki, czyli te brązowe, nie wiem, czy to są glony, ale ten brązowy nalot, który jest i na szybach, i na dekoracjach, tutaj na korzeniu również widać to bardzo dobrze. Tutaj mikrozorium, praktycznie całe pokryte tymi okrzemkami. Okrzemki zaatakowały tego pięknego anubiasa, przez to tak naprawdę jego wzrost został niemalże całkowicie zatrzymany. Okrzemki są czymś absolutnie naturalnym i występują zaraz po założeniu zbiornika. Miałem chyba tylko jedno czy dwa akwaria, gdzie te okrzemki się nie pojawiły. Do dziś nie wiem dlaczego. Natomiast również naturalnym procesem, częścią tego procesu, gdy zakładamy zbiornik, jest to, że one powinny jakby naturalnie zniknąć po krótkim okresie, po tygodniu, 2, 3, 4. To akwarium ma już prawie pół roku i te okrzemki wciąż tam się pojawiają. I teraz, jeżeli kojarzycie ten poprzedni film, ale nawet jeżeli nie, to wyjaśnię. Gdy startowałem w pierwszym dniu, tworząc tą całą aranżację, to umieściłem tutaj bardzo dużo mniejszych i większych białych kamieni, otoczaków, które pochodziły z morza, ponieważ przywiozłem je z Hiszpanii i ja wiedziałem, że to będzie eksperyment. Wspominałem o tym na poprzednim filmie. Wiedziałem o ryzyku, jakie podejmuję, ponieważ tamte otoczaki, po tym jak zrobiłem próbę octową, tak zwaną próbę octową, wiedziałem, że tamte otoczaki nie powinny lądować w moim akwarium. Natomiast zastanawiałem się, jak długo tamte otoczaki będą zmieniać mi parametry wody. Okazało się, że musiały zmieniać się naprawdę
dość intensywnie, ponieważ wysyp tych okrzemków, czy tam okrzemek, nie wiem jak to odmienić, był dużo większy niż jest dzisiaj. Natomiast ciekawa sprawa jest taka, że ja te otoczaki usunąłem już prawie 2 miesiące temu. I obserwowałem dalej ten zbiornik, wciąż pojawiały się okrzemki, więc zacząłem szukać dalej. Poza tym, że usunąłem otoczaki, to dorzuciłem również trochę liści migdałowca, które naturalnie z biegiem czasu również pomagają wyrównać te parametry, ustabilizować zbiornik. Dodatkowo zainstalowałem również grzałkę. A po co grzałka, jak grzałka ma się do tego? Otóż zastanawiające było dla mnie to, że ani Microzorium, ani Anubias, ani duży heniek w każdym innym zbiorniku, jakie prowadzę, rosną bezproblemowo, tu wciąż był problem. Więc myślałem, że chodzi nie tylko o to, że parametry wody były wywalone, ale również o to, że temperatura była za niska. Rzeczywiście Microzorium jest taką rośliną, która może, ale nie musi potrzebować nieco wyższej temperatury, ale wciąż usunąłem otoczaki, dodałem liście migdałowca, dodałem grzałkę. Pojawiły się w międzyczasie również krasnorosty. Też nienawidzę krasnorostów. Wiem, że pytacie mnie, jak poradziłem sobie z krasnorostami w moim dużym zbiorniku. Być może nagram o tym osobny film. Jeśli będziecie chcieli, dacie znać w komentarzach, jeśli wciąż walczycie z krasnorostami i zastanawiacie się, jak ja sobie z nimi poradziłem. Ale wracając, to co chciałem osiągnąć, to spowodować, żeby wszystkie inne rośliny poza nurzańcem równie fajnie zaczęły nabierać wzrostu, ponieważ jeśli uda się w ekosystemie zrobić tak, że rośliny rosną zdrowo, to jesteśmy w połowie drogi do sukcesu, ponieważ rośliny, jeżeli mają wystarczająco dobre warunki, one zrobią resztę roboty, jeżeli chodzi o walkę z glonami czy z jakimiś innymi rzeczami niepokojącymi, które pojawiają się w akwarium. Jest jeszcze jedna rzecz, którą zrobiłem ostatnio. Po to, żeby zapewnić roślinom jeszcze lepsze warunki do wzrostu. Wiem, że nurzaniec, on rośnie nawet w naprawdę ciemnych zbiornikach, więc on zawsze sobie poradzi. Wiem, że nie w każdym akwarium dostaję od Was sygnały, że u Was, znaczy u niektórych z Was nurzaniec również ma problemy ze wzrostem. Natomiast to, co zrobiłem, to dodałem drugą lampę budżetową. Niestety nie miałem lampy, która byłaby odpowiednia na tę szerokość akwarium, więc zrobiłem prosty myk. Dodałem jeszcze 2 koszyczki hydroponiczne. Tutaj jest Sansevieria, czyli roślina, świetna roślina domowa, doniczkowa, bardzo często spotykana w sypialniach. Dlaczego w sypialniach? Ponieważ ona w nocy nie tylko nie tyle pobiera tlen, co również oddaje tlen, a większość innych roślin domowych pobiera tlen, więc nie do końca są rekomendowane do sypialni. To są szczepy Sansevierii, w ten sposób próbuję ją właśnie propagować. Z tej strony dodałem jeszcze skrzydłokwiat. To są szczepy z innego skrzydłokwiatu, który w innym zbiorniku rozrósł się cholernie mocno. Z tyłu wiem, że część z Was nazywa to bambusem, także wyjaśniam, nie, to nie jest bambus, chociaż może wyglądać jak bambus. To jest domowa, znana w Polsce, spotykana w marketach i na stoiskach ogrodowych dracena, moi drodzy. Zagraniczna nazwa to Lucky Bamboo, więc w ogóle zagraniczna nazwa jest jeszcze bardziej myląca, bo zawiera słowo bambus w nazwie rośliny. Bardzo powolutku rośnie. Uwierzcie mi, że ta roślina rosła mi nawet, przepraszam za wyrażenie, ona rosła nawet w kiblu przy zgaszonym świetle. Także jest turbo wytrzymała, jest niemalże niezniszczalna. Natomiast dodałem te 2 koszyczki z hydroponiką po to, żeby móc umieścić krótszą lampę. Taki, wiecie, myk, nie? Potrzeba matką wynalazków. Dlaczego dodałem tę lampę? Już wyjaśniam. Ponieważ duży heniek, to jest ta roślina tutaj, miał problemy nawet w tym zbiorniku, żeby rosnąć poprawnie. W takim tempie, w jakim rośnie mi w moich innych zbiornikach, na całkowicie tym samym podłożu, który mam również w innym, mniejszym zbiorniczku. I tutaj drogą dedukcji, analiz, prób i błędów doszedłem do wniosku, że światło, które dawała tylko i wyłącznie ta lampa Invitala, to nie jest jakaś super mocna światła, to jest chyba model Lumium i ona ma 15 albo 16 W bodajże. Okazała się niewystarczająca do prawidłowego wzrostu roślin, więc stwierdziłem, że dorzucam drugą lampę, nawet jeżeli miałbym trochę zacząć przepalać ten zbiornik. Aczkolwiek skądinąd wiadomo, że dla roślin lepiej jak jest więcej światła niż
za mało. I co? Minęły kolejne tygodnie. Liście migdałowca dodane, duże otoczaki usunięte, dodatkowa lampa dodana, grzałka działa prawidłowo, średnia temperatura to jest 23,5-24 stopnie w tym zbiorniku. Filtracji nie wymieniałem i teraz naprawdę uprzedzam od razu wszystkie porady, które dostaję najczęściej, które mówią wprost: weź człowieku, zamontuj tam po prostu mocny filtr. Można tak zrobić, ale to się trochę nie godzi z moim podejściem do akwarystyki. Otóż to jest moja opinia. Część akwarystów się zgodzi albo nie zgodzi. Według mnie, jeżeli dobrze zaaranżujemy akwarium i zbudujemy tutaj, stworzymy nie tyle samą aranżację, ale prawdziwy ekosystem, który działa, który funkcjonuje prawidłowo, tak jak funkcjonowałby w naturze, to żaden filtr, nawet najmniejszy filtr, nie będzie w takim ekosystemie potrzebny. Dla mnie filtracja, niezależnie od tego, na jaki zbiornik spojrzymy, zawsze są tam filtry mniejsze. O, statyw. Zawsze są tam filtry mniejsze niż większe. Tam z tyłu 240-litrowe akwarium filtruje tylko i wyłącznie ten jeden wewnętrzny filtr. On ma przepływ taki, powiedzmy, laboratoryjny, według tego co na pudełku, 1200 litrów na godzinę. Naprawdę zasuwa dość porządnie i ten przepływ, uwierzcie mi, że ja tego filtra nie czyściłem już ponad 3 miesiące. Chyba w ogóle go nie czyściłem, od kiedy go tam zainstalowałem. 3, może już nawet 4 miesiące. Ostatnio robiłem delikatną podmiankę wody i przepływ wciąż jest z taką fajną turbomocą. Dlatego wyjaśniam, dlaczego u mnie filtracja jest jedynie dodatkiem do ekosystemu. Najlepszą filtrację w tym zbiorniku robią te rośliny hydroponiczne. Od kiedy zrobiłem tę instalację, też polecam, żebyście zobaczyli ten film, jeśli jeszcze nie widzieliście. Po tym, jak zainstalowałem te rośliny, pojawił nawet się problem, że anubiasom czasem nie starczyło wszystkich tych mikro i makroelementów i musiałem zacząć delikatnie dozować je do wody. Wracajmy do naszego bohatera dzisiejszego. I doszedłem do momentu, z prowadzeniem tego zbiornika, nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że ja zaaranżuję zbiornik i liczę na to, że on już będzie fajnie działał. Właśnie to sprawia mi największą przyjemność, że ja muszę kminić, co się dzieje w tym zbiorniku, obserwować, dociekać do tego, dlaczego zbiornik zachowuje się w ten, a nie inny sposób, ponieważ to jest dla mnie najbardziej fascynujące. Ja w ogóle byłem nogą z biologii, gdy chodziłem do podstawówki, ledwo zdawałem do kolejnej klasy. Dziś, gdyby zobaczyła to moja pani nauczyciel z biologii z tamtych lat, myślę, że byłaby dumna ze swojego absolwenta, już dziś absolwenta. I doszedłem do miejsca, gdzie muszę podjąć decyzję, co robić z tym dalej. Oczywiście mógłbym kontynuować to tak, jak jest, czyli robić regularne podmiany wody, czyścić te szyby, natomiast trochę zbyt wiele czasu zaczęło mi to kraść. I po to robię naturalne zbiorniki i tworzę ekosystemy, dlatego powtarzam, że to nie jest kanał o aquascapingu, gdzie wszystko jest takie perfekcyjne. Ja tworzę ekosystem, a później patrzę, jak on się zachowuje i patrzę, co ja mogę zrobić, co zmienić, żeby on się jeszcze lepiej stabilizował. No i podjąłem decyzję, co robić dalej. Nie chcę tego jeszcze resetować. Zbyt dużo frajdy sprawia mi obserwowanie tego, jak ja radzę sobie z tym ekosystemem i czy on w ogóle się wysteruje z czasem. Więc pomyślałem, ponieważ jest kilka podejść, mógłbym próbować zastosować jakąś chemię, coś na okrzemki, coś na glony. Tra-ta-ta-ta, pra-pa-pa-pa. Wiecie, jak to jest. Ja nie leję chemii, zwłaszcza w pierwszych tygodniach, w pierwszych miesiącach, ponieważ jeżeli coś nie tak dzieje się z zbiornikiem, to znaczy, że ekosystem nie działa. Mógłbym dolać chemii, ale jeżeli nie zlikwiduję przyczyny takiego stanu rzeczy, no to ten stan rzeczy po prostu będzie powracał. I pomyślałem, tak obserwując, co sobie tutaj dobrze radzi, poza rybami, które są które są absolutnie szczęśliwe i piękne. Te samice są niewiarygodnie ubarwione, spójrzcie na to. Przepiękne. 2 są takie wielkie. Tych gupików było tutaj więcej, ale połowę zhandlowałem za tabliczkę mlecznej czekolady, żeby zbiornik nie był za bardzo przerybiony. Gdy spojrzymy na to, co z tego ekosystemu działa najlepiej i odnalazło się w tym najlepiej, jest to jedna roślina, którą uwielbiam, o której już wspomniałem, i to jest nurzaniec. Nurzaniec od samego praktycznie
od dnia założenia radzi sobie świetnie. To podłoże, jako że ja je robiłem, wiem, że jest dość mocno nabite mikro i makroelementami i nurzaniec już kilka razy wyciągałem te dodatkowe, to są runnersi, biegacze mówią o tym zagraniczni akwaryści, ponieważ nurzaniec, jak spojrzycie z drugiej strony, pokażę Wam, nurzaniec, gdy się propaguje, to on puszcza takiego biegacza, na to mówią runnersi, bo on wypuszcza taką nić i kolejny rośnie. Nić, kolejny, i kolejny, i kolejny, 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 kolejny i tak dalej, spójrzcie. I tutaj idzie już po ścianie, doszedł aż tu. Na początku usuwałem ten nurzaniec, bo chciałem utrzymywać taki fajny look. A teraz sobie myślę, hej, ja chcę pozwolić naturze zająć się problemem tych okrzemek. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, jak to odmieniać. I wiem, że to, co dzisiaj zrobimy, nie ma absolutnie nic z tak zwanym aranżowaniem zbiornika, ponieważ nie będzie to żadna aranżacja, ale spróbujemy tak przerobić, w sensie zlikwidować tą aranżację, ale spróbować zbudować ekosystem. I co następuje? Przede wszystkim zacznę od tego, że ściągnę wszystkie rośliny hydroponiczne. Hydroponika robi bardzo fajną robotę, ponieważ korzenie roślin hydroponicznych wyciągają negatywne związki z wody. Natomiast w tym przypadku, jako że dość często muszę czyścić szyby akwarium, ta hydroponika trochę jest takim bólem w tyłku, bo za każdym razem musiałem przesuwać te koszyczki i po prostu dojście do tego, żeby wyczyścić szyby dookoła, więc usuwamy praktycznie całą hydroponikę. Druga sprawa, jako że docelowo zostawimy tylko i wyłącznie samego nurzańca, za chwilę powiem o tym więcej, usuwamy również tę dodatkową lampę, ponieważ nurzaniec radził sobie świetnie także bez dodatkowego światła. W dalszej kolejności pozbywamy się całego tego korzenia. Mikrozorium niestety chyba będę musiał spisać na straty. Ten piękny anubias pokryty okrzemkami, ja go przeparkuję do mojej 240, zobaczyć czy otoski, które są w tamtym zbiorniku. Podobno otoski uwielbiają okrzemki, jest to ich przysmak. Zobaczymy, być może zainteresują się tym anubiasem, albo anubias zacznie puszczać nowe liście i być może da się go uratować. Również wylecą tak naprawdę wszystkie inne rośliny, prawie wszystkie, ponieważ tam w rogu, nie wiem, czy będzie widać. Później zobaczycie to prawdopodobnie lepiej. Z tej mańki jest mi ciężko Wam to pokazać, ale tam są dwie kryptokoryny, które zasłania korzeń. Te kryptokoryny prawdopodobnie będą jedynymi roślinami poza nurzańcem, które zostawię w tym zbiorniku. Efekt, który chcę uzyskać, to zminimalizować absolutnie wszystko, w sensie pozbyć się wszystkiego, co albo przeszkadza mi w serwisowaniu tego akwarium, czyli hydroponika, dodatkowa lampa, być może wyciągnę nawet grzałkę. W drugiej kolejności, jako że będziemy działać siłami natury, a w przypadku tego ekosystemu tylko nurzaniec jest wystarczająco hardy, żeby tutaj się dość intensywnie rozrastać, to pozwolę mu to zrobić na maksa. Po tym jak usuniemy ten korzeń, usuniemy wszystkie kamienie, które nie muszą tutaj być, zostawię może tylko kilka tych liści migdałowca, wtedy uwolnimy tak naprawdę całą przestrzeń, całą powierzchnię akwarium do tego, żeby nurzaniec mógł praktycznie przejąć cały zbiornik. Mało tego, dosadzimy jeszcze więcej nurzańca, który za chwilę wyciągnę ze swojej 240, bo tam zaczął już powoli przejmować front. I w ten sposób wejdziemy w kolejną fazę tego eksperymentu, czyli wyrzucamy wszystko, co zbędne albo co sobie tak sobie radziło. Mówię o roślinach. No, rybki są happy, szczęśliwe to zostają. Krewety amano, krewety cherry również. I po tym, jak niemalże ogołocimy to akwarium z prawie wszystkich wnętrzności. Ta koleżanka tutaj, ta kosiarka, ona wpadła tutaj tylko na chwilę po to, żeby pomóc mi w walce z krasnorostami. Swoją pracę wykonała, dlatego wróci już do dużego zbiornika i też nie mogłaby tutaj dłużej zostać, ponieważ planuję usunąć grzałkę również z tego zbiornika. Mniej więcej stała temperatura w tym pomieszczeniu w zimie to 21,5 do 22 stopni, a czasem w zimie właśnie w nocy spadnie do 20 stopni. Gupiki, krewetki amano, krewetki cherry spokojnie tolerują oczywiście krótkoterminowo takie spadki temperatury, natomiast kosiareczkę stąd wyciągniemy. Ale nawet nie planuję jej łapać teraz, tylko dopiero jak powyciągam te rzeczy, bo jakby złapanie kosiarki
kosiarki. Kto z Was kiedyś polował na kosiarkę, żeby ją wyłowić z akwarium, to na pewno wie, że to graniczy z cudem i wymaga naprawdę sporo cierpliwości. Także bierzmy się do roboty, słuchajcie, i zobaczymy, co nam się uda tutaj wykręcić. Jak to mówił klasyk, nie oceniaj dnia przed zachodem słońca. Naprawdę bierzcie poprawkę na to, jak to teraz wygląda. Wierzę, a jestem człowiekiem wielkiej wiary, że będzie to wyglądać lepiej wkrótce. Nie robię jeszcze żadnej podmianki wody, chociaż ewidentnie sytuacja tego wymaga. Natomiast szybki update, co tutaj zaszło. Otóż podczyściłem, tak jak widzieliście, każdą ze ścianek, z tych wszystkich okrzemek, też z innych glonów, które zaczęły się powolutku zbierać. Wyrzuciłem lampę, hydroponika usunięta, wyrzuciłem wszystkie rośliny, które w sumie nie miałem żadnego klucza. Po prostu wyrzuciłem te, które nie szły w tym zbiorniku. Tak jak widzicie teraz, brak korzenia odsłonił widok na kilka kryptokoryn, które tam za tą mglistą poświatą się chowają. I ja kryptokoryn tych tutaj nie chcę usuwać, chociażby dlatego, że kryptokoryny bardzo fajnie się tutaj przyjęły w tym zbiorniku, a jak wiadomo, być może widzieliście już moje poprzednie filmy, kryptokoryny za każdym razem, gdy wprowadzamy je do nowego zbiornika, one dość ciężko przechodzą przeprowadzki, w sensie musiałyby wszystkie liście porzucić, zgniłyby liście i wtedy puszczają nowe, które już się w pełni adaptują. Dlatego uradowany tym, że przyjęły się jakiekolwiek kryptokoryny tutaj, poza nurzańcem, który kryptokoryną nie jest, zostawię je. Nawet jeżeli nurzaniec będzie zasłaniał im sporo światła, to jest taki typ roślin, który właśnie lubi zacienione miejsca. Co następuje teraz? Aha, powiem Wam, że jednym z większych challenge'y było oczywiście złapanie tej kosiarki, której już tutaj nie ma. Usunąłem również grzałkę, ponieważ obsada znajdująca się teraz w środku grzałki nie wymaga. Korzeń jest, już nawet nie próbuję tutaj mikrozorium ratować, czy tam anubiasa. Po prostu muszę to spisać na straty. Połowa miski, nawet cała miska, duży heniek i kilka innych roślin, które powyciągałem. Dla dużego henka znajdę miejsce w moim innym zbiorniczku, a dla niektórych z tych roślin, no cóż, trudno. Być może gdzieś na Facebooku zhandluję za tabliczkę czekolady. Zrobiłem też podcinkę, małą, bo trochę poobcinałem tych liści, które były już bardzo długie. Tak wygląda mniej więcej tutaj plac boju. No i teraz zapytacie, co dalej z tym robimy. No plan jest tylko jeden. Więcej nurzańca. Okej, sporo tego. Wydawało mi się, że jest go trochę mniej, ale nie, jest go dużo. Dobra, przygotuję go już do tego, żeby dosadzić go do naszego zbiornika i też popodcinam te liście, które są bardzo długie. Pamiętajcie, że jak podcinacie rośliny, warto to robić stosunkowo często, ponieważ nie wiem, czy można to nazwać stresowaniem rośliny, ale podcinki regularne sprawiają, że roślina jeszcze bardziej chce się rozrastać i pobierać jeszcze więcej związków ze słupa wody. Chwilę to trwało. Tak naprawdę obsadziłem całego nurzańca, jakiego udało mi się znaleźć. No i co? Teraz tak naprawdę podmianka wody, montaż filtra i zobaczymy, jak to będzie hulać. Jeżeli nie wierzyliście w to, że istnieją czary
że istnieje coś takiego jak magia, zwłaszcza moi najmłodsi widzowie, to udowodnię Wam, że istnieje. Otóż magicznym trikiem sprawię, że woda sama się podmieni. Uwaga, skupcie się, bo już drugi raz czarować nie będę. Podmiana wody za 3, 2, 1, ciach. A nie mówiłem, że magia istnieje? Przerzedziło się. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to, że kto jak kto, ale głupiki będą piekielnie szczęśliwe. Dlaczego? Dlatego, że wyciągając ten cały korzeń, pozbywając się wszystkich dodatkowych elementów, zrobiło się tutaj 2 razy więcej przestrzeni do pływania, nawet biorąc pod uwagę to, że dość gęsto obsadziłem zbiornik nurzańcem, to wciąż przestrzeni do pływania jest dużo więcej niż było tutaj jeszcze kilka dłuższych chwil temu. Filtr podczyściłem, zrobiłem delikatny serwis, natomiast jakoś zbyt mocno się nad tym nie skupiałem. Nie wygląda to może jak szczyt aquascapingu, ale tak jak wspominałem, nie tworzymy dziś aranżacji. To, co próbuję zrobić, to stworzyć ekosystem, który naturalnie poradzi sobie z okrzemkami w tym zbiorniku. To, co teraz zrobię, to zostawię ten zbiornik w takim stanie, w jakim jest na kolejne długie tygodnie. Oczywiście będę go obserwował. Delikatnie zminimalizuję również karmienie ryb, żeby spróbować dać nurzańcowi i temu ekosystemowi jak najwięcej narzędzi do tego, żeby poradził sobie z tymi nieszczęsnymi okrzemkami. No to tyle. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, co o tym myślicie. Wydaje mi się, że takie coś, chociaż niektórzy nie nazwą tego jakby szczytem akwarystyki, to jest tak naprawdę fundament. W sensie nazwałbym to nawet pewną klasyką. Otóż czego więcej chcieć, jeżeli chcemy założyć akwarium, niż zwykły zbiornik szklany kupiony gdzieś na portalu aukcyjnym za grosze, jakieś podłoże, które zawiera mikro, makroelementy, rośliny, filterek, lampka i rybki. Naprawdę niewiele do szczęścia jest mi potrzebne. Szklany zbiornik, podłoże, trochę roślin, oświetlenie i rybki. Jeśli dziś na nowo rozpoczynałbym przygodę z akwarystyką, to pewnie tak wyglądałoby moje pierwsze akwarium. Z tym hobby jest trochę jak z motoryzacją. Każdy, kto chce, znajdzie w tym coś dla siebie, w zgodzie z własnym portfelem i preferencjami. Chcę natomiast ostrzec tych, którzy właśnie przynieśli, albo dopiero przyniosą na swój kwadrat pierwszy zbiornik ze sklepu. Uważajcie, bo skądinąd wiem, że to potrafi uzależnić. Jeżeli jest tu jeszcze ktoś, kto dotrwał do końca dzisiejszego materiału, stokrotne wielkie dzięki za obejrzenie i oczywiście ogromny szacun i bęk, żółwik za każdą pomoc w tym, żeby wykiwać algorytmy YouTube'a i sprawić, żeby ten film dotarł również do tych, którzy akwarystyką być może jeszcze się nie interesują. Także dzięki za lajki, komentarze, aktywność, subskrypcje, podbijanie. Dbajcie o siebie i innych. Cześć!